Cześć, nazywam się Ania Lammers i pospacerujemy dzisiaj po chełmińskim przedmieściu. A teraz wyobraźcie sobie, że cofamy zegar, jest XIII-XIV wiek, a my znajdujemy się nie w środku trawy, tylko na super ludnym, największym toruńskim średniowiecznym przedmieściu. Czyli wiecie, wąskie uliczki, meandrujemy, tu kościół świętego Wawrzyńca, tu cmentarz, tu szpital, tu klasztor. Życie tętni zupełnie inaczej niż teraz. Co się więc stało, że teraz tutaj mamy tereny zielone, ogromne przestrzenie? Otóż przytrafiło się to, co każdemu średniowiecznemu przedmieściu. Mianowicie, jak zbliżał się wróg, to po pierwsze mieszkańcy miasta zamykali się za murami i palili swoje przedmieścia. A czego oni nie spalili, to nadchodzące wojska zniszczyły. I właśnie tak się tutaj i stało. Zaczęło się właściwie początki takiego dramatycznego wyniszczenia tego starego chełmińskiego przedmieścia. To są potopy szwedzkie, to są wojny szwedzkie, a następnie, słuchajcie, Napoleon w Toruniu. To wcale nie był taki dobry czas, dlatego że wojska napoleońskie 20 stycznia 1813 roku, słuchajcie, wypaliło do zera wszystko. Natomiast tutaj już właściwie nie mieli co wypalać, dlatego że już wcześniej, w momencie rozbudowy twierdzy bastionowej, te tereny stały się bastionami. I to jest charakterystyczne, nie wiem, czy kojarzycie taki obrazek, gdzie w bastion wbity jest kościół. To jest właśnie kościół świętego Wawrzyńca. Tutaj mamy bastion, a tu, słuchajcie, ten budynek, który widzicie, ten ceglany, to jest podwalnia tego bastionu. Także rozwijająca się twierdza wysunęła nam całą zabudowę przedmiejską dalej, bo to były te tereny chronione. Wyobraźcie sobie, że znajdujemy się w ścisłym centrum dawnego chełmińskiego przedmieścia. Róg głównej ulicy Tragarskiej i Kołodziei. Ścisk, pełno ludzi. Przy okazji wykopalisk, przy budowie tego studia filmowego Camera Image okazało się, że tutaj były w ogóle jakieś wielkie nisze piecowe znalezione i unikatowe skarby tak naprawdę, ponieważ resztki odzieży i obuwia w bardzo dobrym stanie. Więc tu się cały czas na maksa działo. No a potem, tak jak mówiłam, rozbudowa twierdzy, zupełna zmiana, ale kiedy się okazało, że ta twierdza tutaj, ta bastionowa już nie jest taka ważna, to postanowiono wybudować ring dookoła centrum miasta, a te tereny to miały być planty, według Ignacego Tłoczka, czyli taka zielona otulina centrum miasta. I tak jest, zobaczcie, poza tym jedynym miejscem, bo to właśnie tutaj mamy dwa wielkie budynki, budujące się dopiero Camera Image i istniejące już Jordanki. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki mi się bardzo podoba. 2015 rok, architekt hiszpański Fernando Meniz, słuchajcie, mówił, że zainspirował się kościołem Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Okej, widzę trochę gotyku, widzę te inspiracje, ale widzę też tam naprawdę, w moim przekonaniu, super nowoczesną, piękną, wspaniałą bryłę, taką, wiecie, no kurczę, to jest coś, nie? W moim przekonaniu jest to naprawdę dobry kawałek architektury. Znajdujemy się na rogu ulicy Legionów i Bawarczyków, przy pomniku Bawarczyków. Co robią Bawarczycy w Toruniu? To jest historia jeszcze z wojen napoleońskich, a konkretnie oddziały bawarskie broniły Torunia przed wojskami rosyjskimi. I trochę wtedy ich w Toruniu zostało. Zostało aż 1017, ale słuchajcie, co jest ciekawe, tylko 97 zginęło od walk, a 920 od chorób, głównie od tyfusu. Takie to były czasy, takie to były zarazy. Niestety spacer po chełmińskim przedmieściu to jest często tu było, tu stało. I tak trochę jest tutaj. Wyobraźcie sobie 1869 rok, kupiec drzewny, pan Angerman, słuchajcie, buduje sobie willę własną. 40 metrów ogrodu przed budynkiem, fontanna. Następnie kupuje to wielka firma budowlana, słuchajcie, Ulmer und Kaun. Kaun tu mieszka. Jest to reprezentacyjny dom. Na reprezentacyjnym w tej części przedmieściu, zobaczcie, jak tu jest pięknie, to jest przepiękny budynek, zniszczony w tej chwili, słuchajcie, nie bójmy się, powiedzmy o tym. Chełmińskie przedmieście ulega destrukcji. Przez co? Przez budowę wielopasmowej autostrady w centrum miasta, która w tej części stanowi takie, powiedziałabym, kolanko, mi tak się kojarzy trochę z kolankiem, takim od, wiecie, od toalety. I są jakieś wielkie, no owszem, pasy, jakiś traf raz na jakiś czas, ale to zniszczyło ten ogród. Zobaczcie, co to zostało. To jakaś wydmuszka dla autostrady. Ja myślę, że my będziemy je zwężać, słuchajcie. Ja osobiście będę tu trawę sadzić na tych czteropasmówkach.
Znajdujemy się przy ulicy Sportowej, której nazwa może tutaj być taka, wiecie, trochę nieoczywista. Znajdujemy się pomiędzy wieżowcami, cmentarzem, dzikim parkingiem samochodowym, a to właśnie tutaj był pierwszy taki oficjalny stadion miejski, który powstał na początku XX wieku. Tutaj, słuchajcie, grał Toruński Klub Sportowy, Gryf i Pomorzanin, a także po II wojnie światowej odbywały się nawet mecze żużlowe. Ale co się okazało? Słuchajcie, okazało się, że generalnie stadion był słabej jakości. Słabej jakości była nawierzchnia, dziurawa, w związku z czym on się średnio do tego nadawał. I już w 1970 roku został, że tak powiem, zniwelowany i powstały wieżowce spółdzielni mieszkaniowej Kopernik, a nazwa ulicy została. A znajdujemy się teraz na nowym stadionie, czyli na stadionie Pomorzanina, a w tej chwili tutaj też gra Elana. Stadion otwarty w 1961 roku imienia Grzegorza Dunieckiego, co fajne, bo to jest nasz lokalny, wybitny lekkoatleta. Najpierw zawodnik, potem trener. W tej chwili tutaj odbywa się właściwie większość imprez sportowych, ale zobaczcie, warto tu zajść, bo on jest przepiękny. Zobaczcie tą trybunę drewnianą, ona jest po prostu cudna. Toruńskie lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego, też wybitnego Toruńczyka, olimpijczyka, hokeisty, piłkarza, w ogóle człowieka wielu talentów. Ja przyznaję się, że dla mnie jest to architektonicznie również ciekawy obiekt. Bardzo fajny, skrojony dach nad tym prostą taflą lodowiska. Fajne miejsce. Ostatni w tym fertelku, jak to na Chełmionce, obiekt sportowy, jest to nasza hala na Bema. Ja przyznaję się, mi się ta bryła podoba. Wiecie, to jest zwykła hala sportowa, to jest czarny taki kloc, ale powycinany. Gdzieś, no pomimo tej ciężaru swojego, w moim przekonaniu, ma to dzięki temu swoją lekkość. Całe, zobaczcie, zagłębie, czyli mamy tak, piłkę nożną, hokej, udział figurowy, a tutaj lekkoatletykę i tutaj jeszcze odbywają się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce mastersów, czyli wiecie, takie trochę starsze pokolenie. I nagle miasto staje się przepiękne, kolorowe, pełno dresów, ludzi napiętych, po prostu pełno energii, uśmiechniętych. Fenomenalna impreza, uwielbiam. Trochę o mojej pasji i miłości. Wprawdzie nie ma już nic z tego, nie zostało, ale co było tutaj? To była nasza wielka hala sterowcowa, słuchajcie, toruńska. 100 metrów, 101 metrów długości, 25 metrów szerokości i 23 metry wysokości. Budowała to szczecińska firma i tu właśnie nasze toruńskie piękne sterowce mieszkały. Ja jestem dziewczyna stąd, jestem dziewczyna z Chełmionki. Pierwotnie z Rzosów, potem wychowałam się tu zaraz blisko na Machorce, czyli na ulicy Małochowskiego. Bardzo często chodząc do liceum ósemki chodziłam sobie tędy. Tu mieszkali ludzie. To jest bardzo ciekawe miejsce. To jest miejsce dawna rakarnia. Tutaj, słuchajcie, na początku XIX wieku przynosi się w ogóle kat miejski. Czyli tutaj jest miejsce straceń i tu mieszka sobie kat pan Fischer. A następnie kupuje to rodzina Lietkich i zaczyna być tutaj rakarnia, ale też on rozbudowuje, jego rodzina rozbudowuje cały tutaj kwartał. Są 2 domy przy Chełmińskiej i jest ten taki bardzo długi budynek, który kiedyś stał, może pamiętacie, Opony. Tam w tej chwili oczywiście nie ma nic, jest wszystko pożarte przez autostradę mającą prawie 100 metrów w niektórych fragmentach, a tutaj to miejsce zostało uratowane i ja widzę, zobaczcie to, ono zostało uratowane naprawdę w ostatniej chwili. To jest ostatni moment. W tej chwili, z tego co wiem, tutaj mają być jakieś miejsca kulturalno-rekreacyjne, ale teraz ja po prostu, ja gubię wątek, nie? Ja jestem po prostu w szoku, jak to jest ekstremalnie zniszczone. Tu było kiedyś zielono, słuchajcie, tu było wszędzie dookoła kiedyś zielono. Jedyne tutaj co było, to był ten stadion laskarzy, czyli hokeja na trawie, który jest obok. Tak wyglądało kiedyś chełmińskie przedmieście, nie tak oczywiście zniszczone, ale właśnie w takiej zabudowie. Trochę pruskiego muru, trochę cegły, wille jakieś na jakichś górkach, wiecie, to było niesamowicie klimatyczne przedmieście, które no chyba myślę, że wygląda teraz, one wygląda tak jak widać, ale wszystko przed nami, słuchajcie. Zadbajmy o nie, powalczmy o to, odbudowujmy, chrońmy to, co jeszcze jest i sadźmy więcej drzew, bo to jest patelnia. Do zobaczenia następnym razem.